Witajcie! W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, czy Rumunia jest droga. Razem z nami poznacie ceny tak zwanej spożywki i paliwa. Jednak zanim rzucimy się w wir zakupów, pobyczymy się w iście rumuńskim stylu i zajrzymy też do świątyni okupionej ludzką ofiarą. Zapraszamy! Mam wrażenie, że już tu byłam. Gdzieś ten zamek widzieliśmy też. Chyba nawet ze 2 razy. Gdzieś tak, rzeczywiście. Dzisiaj w pełnej trasie turystycznej. Ale nie, brama zamknięta, chyba też zamknięte dzisiaj wejście. Może gdzieś z innej strony. Tak się kręcimy i kręcimy. Przymierzając w przeręblu. No to wszystko przez to, że nas tak droga prowadzi, bo chcieliśmy wrócić do Sinai, której nie mogliśmy zobaczyć Nie mieliśmy po cierpliwości. drodze i nie mieliśmy cierpliwości przede wszystkim. A i tak musieliśmy odstać swoje. Więc wracamy podobną drogą, właściwie tą samą. Ale już na Transfogaraską, na Transalpinę już was nie będziemy zabierać. Dzisiaj miejscówka taka. Wreszcie trafiliśmy po wielu trudach i chwilach frustracji gdzieś na drodze. Tak było. Ciężka, kręta droga z robotami drogowymi. Już nie jechaliśmy, ale mniejszy ruch był wtedy. Zatrzymaliśmy się w międzyczasie na obiad. Też myśleliśmy, że zostaniemy tam Na noc, na noc. ale nie. Ale to jakieś takie wyrobisko było i w sumie Dużo śmieci też. bardzo dużo śmieci, ale nie takich jakby turystycznych, tylko widać, że mieszkańcy różne odpady wyrzucają, budowlane, szkło i tak dalej, więc to nie wyglądało zachęcająco. No ale kawałek dalej, 20 km, to był taki plac grillowo, relaksowo. No, ci Estończycy nazwaliby to RMK. No, może tak w sumie. Wygląda bardzo przyjemnie. Zresztą zobaczcie sami. I kto wie, może nawet zapłonie dziś ognisko. No, trochę mokre wszystko jest, ale zobaczymy. Ale miejsca są jakby przygotowane, wiadomo, No to też trochę akurat śmieci. Jest akurat nie najlepsze okazanie. Tak, no. Ale tam też jest. Teraz mam takie przemyślenie. Jak to jest, że w takiej Rumunii, w takiej Estonii, na Litwie, na Łotwie da się zrobić takie miejsca. Też kraje komunistyczne, gdzie ten komunizm był bardziej twardy niż u nas. A u nas takich rzeczy jak na lekarstwo. Dlaczego? Może są, ale płatne. Tu jest to darmowe. No ja mówię o takich darmowych po prostu miejscach. No, wiadomo, że powstają, tak? Ale my żeśmy w swojej historii takie miejsce w Polsce spotkali tylko jedno pod Poznaniem. Tak to... Dlaczego? Może za mało po Polsce jeździmy. Może. Bună ziua! Bună ziua! Dzisiaj dzień chillowania. Stoimy Znowu. tak jest, stoimy tak daleko, że możemy odpalić auto, więc do zobaczenia jutro. Miejscówka genialna. Miejscówka naprawdę, no, cień jest,
rzeczka szumi. Czego więcej? Nie chce nam się jechać dalej. Siedzimy. Ani trochę. No dobrze. Dosyć leniuchowania. Tak, bo się rozleniwiliśmy, zasiedzieliśmy. Moglibyśmy tak pewnie siedzieć jeszcze z tydzień. No ale jedziemy dalej. Jedziemy w stronę Dunaju dla odmiany. Trasę transpukaraską. Tak, to jest za Na tym 18, odcinku. za 18 km dojedziemy do 7C, czyli do trasy transfugarackiej, którą będziemy jechać, tylko że w drugą stronę. Tak. Czyli można powiedzieć, Południowy fragment. tak, że dokończymy drogę 7C, a teraz wracamy po własnych śladach. Taka ciekawostka. A propos tych toalet Separacyjnych. eko. Tak, separacyjnych. No wiadomo, używa się trocin, tak, generalnie. No, my może powiedzmy mamy też kompostującą toaletę, nazwijmy to w Tak, ten na sposób. wszelki wypadek. Tak, no i Ale mieliśmy skończył nam trociny. się, tak, skończył nam się żwirek, czy tam trociny, jak Tak. tak zwał. No i chcieliśmy kupić coś w markecie po prostu, czy w jakimś zoologicznym. Właśnie wchodziliśmy do kilku sklepów i w Rumunii nie ma czegoś takiego. Jak trociny, jest problem. Były oczywiście, jedyne co było najbliższe, no to pelety drewniane. Ale w takiej cenie, tak, że po cena prostu dosyć masakra zaporowa. jakaś. To w jakimś jednym sklepie w markecie. Tak, a Kaufland. tak to wszędzie używają żwirku bentonitowego. Albo silikonowego. Tak. No więc na razie jeszcze, że tak powiem, jeden wsyp mamy. A co No dalej, właśnie. to zobaczymy. Więc jakby ktoś przyjeżdżał do Rumunii i chciałby używać takiej toalety w swoim kamperze, Tak, to to chyba trzeba musi się zabrać ze przygotować. sobą zapas. Też nie chodzi o to, że my uważamy toalety chemiczne za lepsze, tak? Bo też no, nie wiemy, jak jest z chemią tutaj w Rumunii do kupowania. Nie mamy, nie interesowaliśmy się tym Tak, nigdy. nie interesowaliśmy się gdzie i czy są sklepy takie Tak. tak zwane kamperowe z No. asortymentem. I pewnie jeśli będziemy budować coś większego, to też się zdecydujemy na toaletę separacyjną. No bo to jednak jest wygodne, że można gdzieś do jakiegoś kosza czy coś, a nie szukać jakichś zrzutów, tak? Ale z trocinami póki co jest w Rumunii problem. Tak. Widać, gryzoni nie hodują. A koty chadzają własnymi ścieżkami. Dokładnie. Przybyliśmy. O, tak w sumie na początku nie planowaliśmy tutaj odwiedzić tego klasztoru w Curtea de Argeș, ale w sumie mieliśmy teraz po drodze, więc zajrzeliśmy i no, zapowiada się ciekawie. Jak głosi legenda, to taki budynek nie mógł być nieokupiony jakimś cierpieniem albo jakąś ofiarą
No i tak jest też w tym przypadku. I o tym właśnie opowiada jedna z najsłynniejszych ballad rumuńskich o mistrzu Manoli. Mistrz Manola w czasie budowy tej świątyni bardzo miał pod górkę. I co w dzień wybudował, w nocy się rozsypywał. Legenda mówi, że pewnej nocy przyśnił mu się głos, który powiedział, że budowa świątyni musi zostać okupiona ofiarą. I pierwsza kobieta, która przekroczy progi świątyni, będzie musiała zostać zamurowana żywcem. Traf chciał, że pierwszą osobą, która przeszła, była żona mistrza. No i chcąc nie chcąc, musiał dopełnić przepowiedni. Świątynię wybudował, natomiast spotkała go kara, bo gospodar, który zlecił mu budowę tej świątyni, jak zobaczył efekt końcowy, po to, żeby już nigdy nie wybudował nic równie wspaniałego, kazał go również zamurować żywcem. Jesteśmy w znanej sieci, w Polsce też jest, tak, artykuł spożywczy. Pokażemy Wam parę cen podstawowych produktów, jak tutaj w Rumunii wygląda. Chlebki różne. Tam mamy paczkowane, bo w różnych sklepach nie można kupić chlebów świeżych, są tylko paczkowane. Pepeny. Czyli arbuzy, dwa leje, takie normalne, a te bardziej fikuśne, jak widać. Cukinia. Różane. Papryka czerwona. Różne makarony. Tu mamy spaghetti. Gdyby ktoś miał wielką ochotę na słodycze, jakieś czekolady, to tak to wygląda. Tutaj mamy półkę rumuńską. Bardzo fajny, sympatyczny serek. Do winka jak znalazł. Tak, bardzo smaczny. Ten pleciony też zresztą. Żółty ser. No i jakieś białe serki też. Tak. W Rumunii bardzo popularne są też takie sery w zalewie. Tu mamy kilogram za 40 lei. Taki ni to feta, ni to Tak. taki biały ser. Pagarasz. Bardzo smaczne serki. W sumie coś podobnego do naszego takiego serka grani, ale to nie jest taki granulowany. Tutaj jest ten. Jest ser, tylko bardziej śmietana z serkiem, tak bym powiedziała, bardziej My bym go określiła. uwielbiamy. Ale bardzo smaczny. Promocja, więc bierzemy. Tu jest taki serek, tam 2,29 kosztuje za 100 gram. Jest genialny, bo to jest niby twaróg, ale taki kwaskowaty trochę. I to też nie jest zbytnio- tego typu, co w zalewie. Tak. Ten serek taki słony. Fantastyczny. Ten taki aż słony nie jest. 15 września. Sakra bym wziął za 2 takie sery. Nie zmieścimy do lodówki. Nie, to wyjmę piwo. Rumuni lubują się wręcz w śmietanach Jest różnego rodzaju. mnóstwo, więc na przykład mamy takiej śmietanki 20% kilogram. Dobrze, mleko 4 z haczykiem. Ale są też takie prawie 2-litrowe. Tutaj też mamy 1,5 litra butelki. Masło jest drogie w Tak. Rumunii. Generalnie jest problem z dostaniem masła 82%. Tutaj jest akurat solone 80, 82 wymiotło. Wyszło, ale masło jest na ponad 10 lei. Tak, kosztuje. najczęściej są masła 65%. Jak widać są tańsze. Tak, za 7,50. Tutaj produkt taki regionalny, chociaż u nas też można spotkać. Tak, Kapusta kiszona w liściach. w liściach.
Do sarmali prawdopodobnie. Tak jest. A sarmale to takie gołąbki, po prostu albo w takiej kapuście właśnie zawiniętej, w kiszonej właśnie, albo w liściach winogron. Olej roślinny, Od 5,50 do 10. przekąski, chipsy. Pepsi, Cola to cola. jest taki dodatek. A piwa taki. Jeśli chodzi o piwa, to trzeba przyznać, że Rumuni mają całkiem sympatyczne. Szczególnie fajna jest Timisoara. Rumunia może nie aż tak jak Mołdawia, ale też winami stoi. Tutaj akurat jest różnie, ale my polecamy przydrożne winiarnie, gdzie można kupić 5 litrów wina, tak jak my to zrobiliśmy za całe 10 lei za litr. I to wcale nie kwasiora jakiegoś. Bardzo pyszne Bardzo winko. dobre. Stołowe takie, bardzo dobrze wchodzi. Proszę bardzo, woda Alkalia u nas ponad 4 zł kosztuje, a tutaj w przeliczeniu będzie niecałe 3. Tak, natomiast trzeba zawsze doliczyć, ponieważ Tak, do do wszystkich plastikowych napojów. butelek jest Tak, 50 lej, pół lei. pół leja. kaucji. Pół lei. Podstawowy produkt w Rumunii, czyli woda, 5 litrów 4,29. To jest taka średnia cena. Także drogo nie jest, jak widać. Tak, oczywiście są ceny podane tylko z jednego sklepu. W różnych marketach są różne ceny. Jeśli chodzi o arbuzy, można kupić przy drodze. Cena też jest koło 2 lei. Tak, pomidory też można kupić przy drodze. Tak, Jakieś inne warzywa, owoce. tak. My dzisiaj kupiliśmy na bazarze. Dzisiaj na Akurat bazarku byliśmy. nie nagraliśmy akurat tego, bo to tak przypadkowo wyszło. Ale też pomidory no jest koniec lipca. Pomidory kosztowały od 4 lei do 8, ale to taki jaki gatunek, jaki rozmiar. Ale średnio około 6 lei, 5-6 kosztowały. Aha, no leja. Jedna leja to według banku... Złote 10? Nie, 89 groszy. Aha, odwrotnie. W drugą stronę, W tak. drugą stronę. Jedna złotówka kosztuje leje 10, tak? Więc ceny nie najwyższe. Jeszcze przy okazji tankowania powiemy Wam parę słów na temat kosztów paliwa. Oprócz takich kramików przydrożnych z owocami i warzywami Albo winem. albo winem, no miodami, można by tak wymieniać różne inne, też kiełbasy, przecież też sery Tak, były, też były. regionalnie różne, precle. No jest sporo takich przydrożnych źródełek, z których tam można wodę nabrać, bo powiedzieliśmy w sklepie, że jest to jeden z ważniejszych produktów tutaj w Rumunii. A dlaczego? Ponieważ woda, która jest w kranach, no nie nadaje się do picia. Właśnie nie zawsze. No to jest takie dyskusyjne. Niby w tych dużych miastach podobno nadaje się, ale jednak zaleca się, żeby pić jednak wodę butelkowaną, Albo przygotowana. albo przygotowywać wodę. No może człowieka wziąć cholera, Na przykład. tak? Tak. Albo gorączka Zdarzały się przypadki. z zachodniego Nilu, tak? Więc stąd też No, jeden z ważniejszych produktów Tak, to my wodę akurat kupowaliśmy, chyba że tam na herbatę, kawę czy No tak, tam do gotowania no to- po prostu przygotowywaliśmy wodę do domu, ale tak samą wodę do picia to butelkowa. poznając rumuńskie drogi, to można przestać się dziwić, dlaczego Rumuni wymyślili Dustera. Akurat skończyła się zła droga, zaczął się porządny No asfalt. tak, akurat, ale przed chwilą była masakra. No generalnie, nawierzchnia i stan dróg Rumunii zostawiają wiele do życzenia. Ale kraj przepiękny. Jest! Mamy to. Truciny. Tak, nie było łatwo, ale udało się.
kilogram, W większym 14 sklepie litrów. zoologicznym Tak. można dostać jednak takie. Można, ale chyba to produkty. dosyć dużo drożej niż u nas, mam wrażenie. Chyba tak. Chociaż ostatnio wszystko podrożało. Trudno No powiedzieć, tak, ile to też kosztuje nie teraz. kupowaliśmy ostatnio. Ale jest. Ważne, że jest. Pokażemy Wam jeszcze cenę benzyny. Tak, przy zaraz okazji będziemy zakupów. tankować, więc będziecie wiedzieć co i jak. No więc ostatnią ceną, którą chcemy Wam pokazać, to cena paliwa. Tutaj akurat mamy fajną cenę nawet. Nie jest to najniższa, w jaką tankowaliśmy, bo najmniej było chyba 7,41, tu jest 7,45. Natomiast taka średnia cena to około 7,5 lei za litr benzyny bezołowiowej 95. Żyją. Bardzo dużo trolejbusów w Rumunii. Ktoś się zastanawiał, to tutaj normalnie są chyba pasy. Z każdej strony. Tylko jeden jest przeznaczony do parkowania. Tak sobie wymyślili i tak po prostu to działa. Jak funkcjonuje bardzo dobrze, to Po jest... co zmieniać? I taka właśnie jest Rumunia. Pełna swojskiego bałaganu, który jest tak naprawdę sympatyczny i przypomina kolorowy przełom wieków w Polsce. Zmierzamy powoli w kierunku granicy z Serbią, ale najpierw przed nami nocleg, jakiego nie doświadczyliśmy do tej pory w Rumunii. Ale o tym w następnej odsłonie. Żeby tego nie przegapić, pamiętajcie o dzwoneczku przy subskrypcji. A jeśli już mowa o YouTubie, zauważyliśmy, że YouTube od jakiegoś już czasu zaczął mocno obcinać zasięgi. W sumie nie tylko naszego kanału. Dlatego, jeśli podoba Wam się to, co robimy, to każde polubienie, komentarz czy udostępnienie będzie ogromną pomocą z Waszej strony. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia!